Kolejny dzień zmagań. Do złożenia jest wał i wszystkie tłoki do kupy, do bloku. Nie będę ukrywał, że jest to już moje drugie podejście. Już spędziłem raz jedną noc na złożeniu tego wszystkiego. Nagrywałem nawet kilka filmów, na pewno gdzieś tu w przebłyskach będą one pokazane, bo nie będę powtarzał na przykład zakładania pierścieni. Natomiast popełniłem kilka błędów, no i musiałem jeszcze raz wszystko rozebrać. Jeden z błędów to było czyszczenie kanałów olejowych. Pomimo, że czyściłem to dość długo i dokładnie, to niestety, ale po złożeniu znalazłem jeszcze kilka opiłków w kanałach olejowych, których nie mogłem wyczyścić, więc postanowiłem to ponownie rozebrać, żeby wyczyścić. Są jeszcze inne jakieś tam drobne problemy, które napotkałem. Później jeszcze też o nich wspomnę już w trakcie montażu, także tak mniej więcej to wygląda. Za moment pokażę jeszcze raz, jak czyściłem te wszystkie kanały olejowe w bloku. Do czyszczenia kanałów olejowych używałem sobie ropy. Pewnie są jakieś inne lepsze środki, ale mi wystarczyło. Płukałem sobie strzykawką. Każdy kanał przepłukiwałem sobie. Dla mnie to już jest któryś z rzędu płukania tych kanałów, więc zobaczycie tylko jakby urywek tego całego czyszczenia. Niestety od ropy puchnie strasznie guma w tych strzykawkach i długo nie poużywa się takiej strzykawki. Istotna informacja odnośnie czyszczenia: nie róbcie tego nigdy bez rękawic. Ja wiem, że ja teraz to robię, bo skończyły mi się rękawice, mam zamówione drugie, jeszcze mi nie przyszły, ale nie róbcie tego. Takie środki jak ropa, oleje są pochodzenia organicznego i one przenikają przez skórę i no, wpływają bardzo niekorzystnie na nasze zdrowie, więc nie róbcie tego, co teraz ja robię de facto. Dobra, blok jest ponownie na stole. Panewki główne osadzone, montuję teraz wał i będę to skręcał podporą wału. Wypracowałem sobie już to na przednim montażu, że jednak ta kolejność będzie dużo lepsza niż wkładanie tłoków i przykręcanie korbowodów i tak dalej. Nie będę zdradzał niuansów, po prostu miałem problemy pewne z montażem i stwierdziłem, że lepiej będzie zafiksować wał i dopiero wtedy montować tłoki. Dobra. Trochę może za dużo tego, ale na bogato niech będzie. Mam jeszcze jedną tubkę. Po co mi to później, jak złożę ten silnik? Panewki oporowe jeszcze zaraz tu przychodzą. Posmaruję sobie boczki, żeby mi się przykleiły ładnie. Teoretycznie nie powinienem tych miejsc smarować, ale chodzi o to, że tak delikatnie chcę to zrobić, żeby mi się przykleiły. Także dlatego to robię. Dobra. Są. Po stronie zewnętrznej smaruję. Dobra. I osadzam wał teraz.
Smarujemy jeszcze tutaj sobie troszeczkę więcej, dam tego smaru montażowego i za moment przychodzi podpora wału. Pięknie jest. Nowe śruby w kolejności. Pokażę, jak się wkłada, ale natomiast nie będę już pokazywał przykręcania, bo już omawiałem to na innym filmie, więc nie ma to sensu. Czyli tak, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I za moment się widzimy po skręceniu. Teraz klucz dynamometryczny, procedurę wszyscy znają. 30 Nm, 50 Nm i później wszystkie śruby dokręcamy w odpowiedniej kolejności 90 stopni. Na razie zrobię tylko 30-50, ponieważ zamówiłem sobie taką przystawkę do klucza do pomiaru kąta przykręcania, więc żeby nie robić tego na oka, więc na razie będę z tym czekał. 30-50 i później będę skręcał korbowody. Ok, teraz montujemy pierścienie sobie w tuleje cylindryczne, żeby sprawdzić jaką mamy szczelinę na wszystkich pierścieniach. Instrukcja konkretnie mówi jaki jest limit dla nowych pierścieni i jaki jest wear limit, także musimy sobie to zmierzyć. Trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy mieli za dużą tą szczelinę, no to wtedy oczywiście tracimy kompresję dosyć znacząco na cylindrze. Jeżeli szczelina jest za mała, w przypadku na przykład gdyby male wyprodukowało no, troszeczkę za duży ten pierścień, to wtedy oczywiście mamy taki problem, że może dojść do zatarcia w przypadku rozszerzenia się materiału pod wpływem temperatury. Także mniej więcej takie rzeczy trzeba wiedzieć, dlatego robimy te pomiary w ogóle. W środku mamy 3 pierścienie, są fajnie poznaczone. Zaczynamy sobie od pierścienia olejowego, tego tak naprawdę ostatniego zbierającego. Posmaruję sobie teraz tuleję cylindryczną troszeczkę olejem. Dobra. Otwieram sobie pierścień.
przeciąłem. Wyciągamy, wyjmujemy sprężynkę. No i będziemy go umieszczali sobie w cylindrze. I tak, według instrukcji pomiar robi się 15 mm od dołu tulei cylindrycznej. Także, żeby popychać równomiernie pierścień, żeby nie był on przekrzywiony, użyjemy sobie jednego tłoka i wepchniemy ten pierścień na tą odległość. Zrobimy sobie mniej więcej pomiar, czy jesteśmy na odpowiedniej odległości. Jeszcze trochę. Teraz jest idealnie. I teraz tak, bierzemy szczelinomierz. Parametry, jakie mamy dla tego pierścienia. To jest tak. Nowy pierścień powinien mieć 0,4 mm maksymalnie. I za moment to sobie zmierzymy. Zacznijmy od 0,3, bo już mamy doświadczenie z poprzednich dwóch cylindrów, że mniej więcej w takiej okolicy mieliśmy pomiar, więc sobie sprawdzimy. Ja nie wiem, czy to tam dobrze będzie widać, ale poświecę troszeczkę i zobaczymy, czy będziecie widzieli. Dobra, 0,3 wchodzi. Zobaczymy 0,35. No też wchodzi. Dobra. Tu trzeba też uważać, żeby przypadkiem nie przesunąć pierścienia lub go nie przekosić, bo wtedy oczywiście wyjdzie nam dużo większa ta szczelina. Trzeba o tym pamiętać. Szukam 0,4 i gdzieś mi się zapodziało, jest 0,4. Powiem Wam, że 0,4 wchodzi tak ciasno, więc według mnie to będzie 0,4, ale jeszcze sprawdzimy sobie 45. Nie wchodzi, więc to będzie raczej 0,4 tutaj. Dobra, próbujemy jeszcze raz 0,4. Tak, 0,4 wchodzi tak w miarę ciasno, ale wchodzi, więc pierścień jest równo, więc to będzie 0,4 w przypadku tego pierścienia. Pomiary powtarzamy oczywiście dla dwóch pozostałych pierścieni i mnożymy razy 6 cylindrów, więc mniej więcej taka jest metodyka pomiaru tej szczeliny. Teraz będzie montaż tłoków. Rozpocząłem pracę od demontażu stopki. Wyjmiemy sobie tutaj pierścienie. Były ponumerowane już numerami cylindrów, ponieważ robiliśmy sobie wcześniej te pomiary tych przerw na pierścieniach, więc już będą te pierścienie spasowane z cylindrem i teraz je założymy sobie na tłok. Tłok sobie montuję na imadło, żeby wygodnie było zakładać pierścienie. Delikatnie sobie to łapiemy. Bierzemy pierwszy pierścień olejowy. Zakładamy najpierw sprężynkę. Sprężynka założona. Teraz zakładamy pierścień. Pierścień olejowy nie ma oznaczenia top, więc można go montować dwoma stronami. Ja sobie zamontuję tak. I pierścień olejowy jako jedyny będę montował sobie ręką, ponieważ pozwala on na to, bo jest dosyć miękki. Dobra,
jest założony. Teraz biorę sobie kolejny pierścień. To są już pierścienie uszczelniające. Tak mi się wydaje, że są uszczelniające. Tak powinny się chyba nazywać. I tak, ten pierścień już ma oznaczenie. Więc taki przyrządzik jest do montowania pierścieni. Mamy oznaczenie top. No i zgodnie z tym oznaczeniem będziemy sobie go montować. Rozszerzamy sobie pierścień. Ustawiamy. I mamy zamontowany pierścień. Teraz tak, bierzemy kolejny, ostatni. Został nam jeszcze C. Też przetrę go sobie z ewentualnie jakichś tam zabrudzeń. Ważna rzecz odnośnie pierścieni i ich montażu, oprócz tego, że oczywiście montujemy je zgodnie z oznaczeniem, pierścieni nie wolno nadto rozszerzać niż wymagane do tego, żeby założyć na tłok, ponieważ można przekroczyć jakby ten punkt krytyczny dla tego materiału i pierścień już straci ten swój kształt nominalny, sprężystość lub tak dalej i no, będzie się nadawał na śmieci. Tak samo nie można doprowadzać do przeginania go góra-dół, bo też go można uszkodzić. Także trzeba o tym pamiętać. Teraz montujemy ostatni pierścień. Dobra, są zamontowane. Teraz będę sprawdzał tak zwany groove clearance. Dla pierwszego pierścienia mamy od 0,12 do 0,16, Uri limit 0,17,5. Podziałki mam jednak na swoim szczelinomierzu 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, czyli tu będę celował 0,15 byłoby najlepiej, bo wtedy oznacza to, że mam nówkę sztukę. 0,20 to będzie za dużo na pierwszym pierścieniu, więc spróbujemy od 0,20. Nie wchodzi. Teraz 0,15. 0,15 też nie wchodzi. 0,10 wchodzi. Dosyć ciasno, czyli jesteśmy gdzieś w limicie. Spokojnie w limicie nowego dla pierwszego pierścienia. Drugi pierścień 002, 009, czyli mogę sprawdzać tylko dwie blaszki 010, 05. 0,10 nie wchodzi. Od razu sprawdzę dla olejowego, bo są takie same limity. Nie wchodzi. I sprawdzę sobie ostatnią blaszką. No wchodzi te 0,5. Na olejowym nawet 0,5 nie wchodzi, więc jest jakaś mniejsza wartość. Ale generalnie jest wszystko ok, wszystko w limitach. Więc powtórzę to oczywiście dla wszystkich 6 tłoków. I jak wszystko będzie ok, to będę montował. Dobra, rozpoczynamy sobie montaż. Smarujemy sobie tłok. Żeby nam się dobrze ślizgał podczas montażu.
Dobra. Wysmarowane, smaruję sobie też teraz, tego nie widzicie, ale smaruję sobie od razu tuleję cylindryczną. Co to by lepiej też wchodziło. Ważna sprawa przed założeniem blaszki. Pierścień olejowy musi znajdować się zamek w pozycji piston pina. Sprężynka musi zajmować się, sprężynka, która znajduje się pod pierścieniem olejowym, musi znajdować się 180 stopni od niego. Drugi pierścień i pierwszy pierścień muszą być przesunięte względem tej pozycji o 120 stopni. To jest gdzieś tam taki zalecany montaż tych pierścieni. Więc oczywiście zawsze coś tam się ruszy, ale jednak warto starać się zamontować to tak jak trzeba. Dobra. No i zaczynamy skręcać. Dobra. Pierścień zmontowany, teraz będzie montaż do bloku. Montujemy sobie teraz tłok. Dobra, tłok nam wszedł i tak będziemy postępować ze wszystkimi. Dobra, już prawie wszystkie korby zamontowane. Został mi ostatni tłok do zamontowania. Także tak to wygląda. Wiem, że akurat te tłoki mógłbym montować troszkę delikatnie. Akurat tak w przypadku tego pierwszego wyszło, że wszedł bardzo lekko. Ale generalnie starałem się bardzo drobnymi kroczkami wsuwać te tłoki, żeby broń Boże nie uszczerbić jakiegoś pierścienia. Także to, co Wam pokazałem z tym montażem tłoka, oczywiście zawsze można zrobić lepiej, wiem o tym. I starałem się tak robić w przypadku pozostałych tłoków i korbowodów. No, ale mówię, już mamy prawie zmontowane. Za momencik zostaje mi ostatni tłok. No i dobra, silniczek złożony. Znaczy, przepraszam, ale pojechałem. Nie silniczek złożony. Układ korbowodowo-tłokowy złożony. Wał złożony, z tłokami złożony, a do złożenia silnika to jeszcze kawał drogi. No, ale wygląda fajnie. Jedna rzecz mnie przeraziła. Powiem Wam, że po zmontowaniu tego wszystkiego zalałem sobie wszystkie denka tłoków olejem. No i bardzo się zasmuciłem, ponieważ olej przelatywał mi na drugą stronę. W sensie myślałem, że mając te pierścienie, to tam mam 100% szczelność i szczególnie, że zrobiłem wszystkie pomiary i wyszło mi, że wszystko jest ok, a tu się okazuje, że olej cieknie, no i się bardzo zmartwiłem. Ale porozmawiałem z kilkoma osobami i się okazuje, że to normalne, że olej pomalutku będzie się przesączał przez pierścienie. Także troszkę mnie uspokoili, choć i tak mam pewne obawy, czy nie za szybko się przesącza i tak dalej. No ale nic, będę w stanie to dopiero zweryfikować przy włożeniu silnika do samochodu, bo kompresji raczej też nie zmierzę po założeniu głowic.